Jak fani Gwiezdnych Wojen nazywają drinka, oczywiście bezalkoholowego, którego składnikiem jest napój energetyzujący? Przebudzenie mocy. Tym zacnym sucharem witamy Was w 8. już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów, Jedajka Cześć. i Pszczelarz Starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. W tle zaś może przypadkiem pojawiać się Pszczelarz Mniejszy. Dziś na tapet trafia, a jak żeby inaczej, Przebudzenie mocy. 7. część gwiezdnowojennej sagi filmowej. Żeby tradycji stało się zadość, niech rozpocznie Jedajka. Historia w ogóle Przebudzenia Mocy warto zacząć od tego, co się działo po premierze prequeli. Czyli ludzie byli bardzo źli na te filmy, do tego stopnia, że powstał nawet dokument stworzony przez fanów, w cudzysłowie oczywiście, People vs. George Lucas, czyli ludzie kontra George Lucas, gdzie opisywali swoje traumy spowodowane tym, co wywołały na nich edycje specjalne i prequele. Po prostu ludzie nie cierpieli tych filmów wtedy. Potem wyszły animowane Wojny Klonów, które we współpracy George'a Lucasa z Dave'em Filonim zaczęły nadpisywać z Expanded Universe, czyli masę książek, komiksów, co fanom też się nie spodobało. Tutaj takim przykładem jest lud Mandalorian, którzy w serialu są przedstawieni jako pacyfistyczny lud, a w komiksach, książkach to byli wielcy bojownicy. No i ta marka nie miała się dobrze. Wychodziła oczywiście dobra książkowa trylogia Bane'a, dobry Darth Plagueis, gry jak na przykład The Force Unleashed, gdzie George Lucas też wtrącał swoje 3 grosze w produkcji, anulowano wiele gier, na przykład Battlefronta 3, KOTORa 3, który został potem przerobiony na grę MMO The Old Republic, który też przeszkadzał, trącał się trochę ze starym kanonem. No i ludzie byli źli wtedy. Ta marka miała się bardzo źle. George Lucas coś tam próbował, podchodził do nakręcenia sequeli, gdzie oczywiście też by zignorował wszystkie książki, nie byłoby żadnej trylogii Frauna filmowej, co w ogóle jest o tyle śmieszne, że gdyby przenieść książkową trylogię Frauna jako filmy, to mielibyśmy tylko jeden epizod z pojedynkiem na miecze świetlne, co jest do dzisiaj dużym zarzutem przy okazji ostatniego Jedi, że w ogóle miecze się ze sobą nie stykały. I George Lucas jeszcze wyreżyserował jeden film, Red Tails, OSK, że właśnie Czerwonych Ogonów, który był klapą. No i George Lucas w 2012 roku ogłosił, że nie będzie już reżyserował filmów. To jest początek 2012 roku. I ściągnął jako wiceszefową Lucasfilmu weterankę Kathleen Kennedy, która odpowiada właśnie e, za Powroty do przyszłości, znaczy za produkcję Powrotów do przyszłości. Pracowała przy Indianie Jonesach, pracowała przy Parkach Królewskich, przy Lincolnie, przy Monachium. No i George Lucas ją potem przy sprzedaży właśnie, bo to Lucas szukał kogoś, kto chciałby kupić Gwiezdne Wojny, a nie Disney się zgłosił do Lucasa. Lucas po prostu miał już dość tego, fani się na niego rzucali, on po prostu już nie chciał robić filmów, róbcie sobie co chcecie, on przygotował tylko wstępne pomysły na sequele, miał scenariusz, gdzie oczywiście byłaby kobieca protagonistka, co się nie zmieniło, byłby syn Hana i Lei, który przeszedł na ciemną stronę i byłby Luke, który udał się na wygnanie i nie ma żony. O co fani mają straszny zarzut przy sequelach, ale to są pomysły Lucasa. No i Disney wykupuje Lucasfilm od George'a i ogłaszają Gwiezdne Wojny. I na początku są duże zamieszanie ze scenariuszem, bo były pomysły George'a Lucasa, który pisał scenariusz, albo przynajmniej miał pomysły z twórcą między innymi Obliviona albo Igrzysk Śmierci Michaelem Arndtem, który pisał scenariusze. Nie wyszło. Doszło do dużo, jakby to ująć łagodnie, rozeszli się z historią. I ściągnięto Lawrence'a Kasdana, czyli człowieka odpowiedzialnego między innymi za scenariusz do Imperium Kontratakuje. Mieli mało czasu i zrobili najbezpieczniejszy film, jaki się dało zrobić. Abrams nie jest fanem prequeli i jest takim uosobieniem tamtej atmosfery, dlatego Przebudzenie Mocy w ogóle nie ma polityki, odcina się od prequelowych przedstawicieli innych ras. Jest ciągle moc, jest
No, Abrams się wzorował na oryginalnej trylogii, co jest no, dużym błędem, bo oryginalna trylogia miała swoje inspiracje w filmie właśnie Kurosawy, w filmach wojennych, dużo mistycyzmu było. Prequele też opierały się właśnie na krytyce tam rosnących korporacji, partii republikańskiej przez George'a Lucasa, w ogóle polityki rosnącego faszyzmu. A sequele, a przynajmniej Przebudzenie Mocy, ma ten problem, że nie opiera się na czymś innym niż tylko Gwiezdne Wojny. No i zrobili najbezpieczniejszy film, jaki się dało w krótkim czasie. Czy to jest oryginalny film? Absolutnie nie. To jest, no nie oszukujmy się, bardzo duża inspiracja, nową nadzieję. Czy ogląda się to dobrze? Tak. To się ogląda bardzo dobrze. Ja byłem na tym kinie kilka razy. No to jest luźny film, przyjemny, fajnie się ogląda, ale no nic poza tym. To zależy od dnia, jak przynajmniej ja oglądam. Od maratonu raz mi się ten film bardzo podoba teraz, raz mi się trochę mniej podoba, no ale teraz jak oglądałem, to akurat mi się bardzo podoba. Jest po prostu luźny, tylko no jest właśnie dużo zarzutów i między innymi do Rey. Ja sam Rey lubię, ale czy postawiłbym ją w mojej topce postaci? Nie. Nie wiem, czy byłaby nawet w top 20 postaciach Gwiezdnych Wojen u mnie, ale dużo zarzutów przypada na to i moim zdaniem tylko dlatego, że jest kobiecą protagonistką, a na przykład męskim protagonistą by się upiekło, ale nie zawsze, bo na przykład dużo ludzi nie ma na przykład problemu, że ośmiolatek zniszczył okręt wielki, ale gdy 19-letnia dziewczynka bije z woli na pustyni kijem albo pokonuje zranionego Niesita, no to już jest duży problem, jeśli przebudza moc. No, moim zdaniem Gwiezdne Wojny to nie jest jeden wielki RPG, jak scenariusz czegoś chce, to chce, no. Rey mi aż tak nie przeszkadza, przynajmniej nie w 7. i 8. epizodzie. No, do 9 dojdziemy, to będzie problem. Czy ten film jest zły? No nie. Czy Rey mogłaby być lepszą postacią? Tak. Czy to mógłby być lepszy scenariusz i lepszy zarys historii, jeśli chodzi o całą trylogię? Tak, bo tak samo jak prequele i oryginalna trylogia, Gwiezdne Wojny w ogóle nie miały pomysłu z filmu przechodziły pomysły z filmu na film, były jakieś zarysy, ale no nic poza tym. Ludzie ciepło przyjęli ten film, powiedzieli, że jest spoko i nic poza tym, jakoś ich wielko nie porwał. Powstało wtedy dużo słusznej krytyki, że no Disney powinien się jednak trochę bardziej wykazać, jeśli chodzi o historię, a nie powielać po prostu nową nadzieję. No ale też patrząc na atmosferę, jaka krążyła przy prequelach, to ludzie chcieli po prostu zobaczyć miecie świetlne, X-Wingi, TIE Fightery, mistycyzm mocy i starych bohaterów. I jeśli chodzi też o proces twórczy, to no, nie jestem zbytnio fanem rozdzielenia Wielkiej Trójki, czyli Hanna, Lei i Luka. W ogóle wysłanie Luka od ludzi to jest też między innymi no, wtrącił to Abrams i obwinianie o to Johnsona też jest moim zdaniem dziwne, bo to Abrams go wysłał na odludną planetę. No i był też problem z Wielką Trójką tych postaci, bo wiedzieli, że kogo nie wrzucą, to zmie- to ta postać zmiecie po prostu tych nowych. Czyli gdyby pojawił się Luke, to by wszyscy skupili uwagę na Luke'u w sequelach. Gdyby pokazali tylko Leię, by było skupienie tylko na Lei. No i przypadło na Harrisona Forda, no, który moim zdaniem najlepiej zagrał i jak na Harrisona Forda dobrze się bawił jako Han Solo w 7. epizodzie. To tak streszczenie. Tak, to było faktycznie widać z tym Hanem Solo. Ja tak, pomijając, że muszę tutaj cały czas łapać takiego jednego małego gościa, który nam biega po studio, chciałem tylko spytać, że jedyne polityczne, co widziałem, no to chociażby to takie przemówienie tuż przed Tak. odpaleniem Starkillera. To ono było takie mocno nawiązujące, wiadomo, do totalitaryzmów. No, nie oszukujmy się, no przemowy bo w Norymberdze to chyba było ten, bo właśnie grafiki koncepcyjne nawiązywały właśnie do przemówienia pewnego pana w Norymberdze. Tak, w ogóle Gwiezdne Wojny, nasze sequele, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, nie są w ogóle pełne polityki, są niepolityczne. Chyba, że dla kogoś kobieta z kolorowymi włosami czy czarnoskóry szturmowiec to już polityka w Gwiezdnych Wojnach. No ale popatrzmy na oryginalną trylogię, gdzie były alegorie do Wietnamu, do też właśnie Nixona, w prequelach, gdzie była właśnie krytyka faszyzmu, rosnący korporacjonizm. Lucas po prostu wciskał tych polityków właśnie republikańskich, a przy sequelach mamy właśnie
no, zniszczenie stolicy, przemowę tą, no i w ósemce, gdzie gadanie, że y, bogaci ludzie wspierają obie strony. I nic poza tym. No, sequele w ogóle nie mają polityki jako takiej, co moim zdaniem też jest zarzutem, co teraz odkręcają twórcy właśnie kanonu. Udaje im się to, no ale jednak tej brak takiej polityki, co się dzieje w ogóle w Gwiezdnych Wojnach jest dziwny. No, nawet w Nowej Nadziei, mimo że właśnie oryginalna trylogia nie ma tony tej polityki, to mieliśmy tą scenę w sali konferencyjnej właśnie na Gwieździe Śmierci, gdzie mofowie z Vaderem dyskutowali właśnie o funkcjonowaniu dalszej galaktyki, gdy Imperator rozwiązał Senat i trzeba było już przestać kryć się z Gwiazdą Śmierci. Czy jednak jakaś odrobina jest, ale faktycznie tak jak mówisz, no na pewno... Najmniej ze wszystkich trylogii. Tak, nie, no na pewno oczywiście nie jest ona tak jak mówisz, no chociaż nie ma tych nawiązań do Wietnamu czy innych, ale teraz muszę powiedzieć coś ważnego, bo z komentarzy wiem, szczególnie z komentarzy nawet na twoim fanpage'u, poczekaj kurczaczku, to jeszcze nie jest pies, daj mi chwileczkę. Wiem, że wielu internautów czekało na opinię pszczelarza starszego o Przebudzeniu Mocy, będąc ciekawymi, jak to nowe pokolenie odbiera, dlatego oddam mu głos. Powiedz, jak tobie podobał się film? No cóż, większość to mi psuje to, że było mega mało Han. No Han nie mogę powiedzieć, że było mało, no ale Luka i Lei. A też mnie to bardzo wkurza, że Han już nie żyje. A Harrison Ford chyba się z tego trochę cieszy. No, jak to powiedzieć, no. Część jest przyjemna, jedna z bardziej znośnych części. No ale nie zachwyca mnie tak bardzo na przykład jak oryginalna trylogia. Jak to powiedzieć, gdybym miał wybrać takie swoje 5 najbardziej ulubionych części, to ona raczej by się tam nie znalazła. Czyli prequele by się znalazły? Nie, bardziej cała oryginalna trylogia, Ostatni Jedi i coś tam jeszcze. Już mamy kontrowersję, już mi się podoba. Ale będzie fajna dyskusja o tym Ostatnim Jedi, naprawdę nie mogę się doczekać. Ale potrzebujemy wtedy kogoś, kto się nie zgadza. Bo dyskusja o Ostatnim Jedi jest ciekawa tylko wtedy, gdy jedna osoba się zgadza, a druga nie. Okej, to jakie mam O tym stanowisko przyjąć, to się epizodzie- przygotuję, powiedzcie. Nie, to ja się mogę przygotować jako ten zły nielubiący Ostatniego Jedi. Wcielałem się wielokrotnie przy dyskusjach, bo to nie jest idealny epizod. Ale co do właśnie Pszczelarza Starszego Sceny, tak, też bym Przebudzenia Mocy chyba nie stawił w top 5 swoich epizodów. Nie wiem, ja tam powiem, jeśli mam ja ocenić, to faktycznie bardziej traktuję to jako film do obejrzenia, tak mało gwiezdnowojenny. Wiem, że to tak może dziwnie zabrzmi, bo wiem, że on jest bardzo zagłębiony w tych Gwiezdnych Wojnach, ale jakoś tak, no przez to, że tej, tak jak mówisz, trójki głównej nie ma, to, no to odbieram to jako zwykły film akcji, który przyjemnie mi się ogląda. O. Bardziej celem tego epizodu było przypomnieć ludziom, czym są Gwiezdne Wojny. I to się udało, tylko no właśnie jakim kosztem? Obejrzeniem ponownie Nowej Nadziei, gdy mogę sobie iść na przykład i obejrzeć klasyczną trylogię. Tym bardziej, że zmarnowano dużo aktorów. W kolejnych częściach, no tutaj mam Oscara Isaaca jako Paul Damerona, który jest super. Ta chemia z Finnem po prostu jest niesamowita i widać, że to są kumple porządni i czuć to. Nawet to zwykłe klepnięcie wtedy po ramieniu, gdy się spotkali, gdy się szykowali właśnie na atak na bazę Starkiller, to już jest coś. Tak samo z Adamem Driverem. Moim zdaniem Adam Driver jest najlepszym aktorem w całych sequelach. On po prostu dźwiga te filmy. Jak Ewan McGregor i Aaron McDiarmid dźwigali prequele, tak samo Adam Driver dźwiga to i postać Kylo Rena jest super. To ja od razu powiem, bo zapomniałem szczerze wczoraj puścić, mi się zawsze z Driverem kojarzy taki sketch z Saturday Night Live, gdy pokazują, że on jest takim szefem w ukryciu. Tak. I ja pamiętam, że ja tak poznałem tę postać, później dopiero jakąś tam maskotkę przywoziłem, pamiętasz, pszczelarzu? Tak, Ale pamiętam. I ja osobiście dalej mam problem ze zrozumieniem tego, czym są lub kim są Renowie. O, to tak samo. To po prostu bardziej jakiś kult łażący, tacy gang rodem z Mad Maxa, o tak bym to ujął. Tym bardziej, że no tych rycerzy Ren w ogóle nie ma w tych sequelach i są po prostu nie chcieli zrobić sithów, chcieli się od tego odciąć i odcinali się przez 2 epizody, aż no przyszło to wszystko związane z 9. częścią, gdy no, sprowadzili Palpatina. Więc ci Renowie w ogóle nie byli potrzebni i nadal nie są potrzebni. W ogóle było mnóstwo teorii, w ogóle to chyba najbardziej
taka świadoma premiera, bo jednak no przy trójce byłem mały, to jednak jeśli chodzi o Przebudzenie Mocy, to było mnóstwo teorii, kim jest Snow, kim są rycerze Ren, gdzie jest ten zakon, co robił Luke, czy Luke jest Kylo Renem, bo też były takie teorie. Jakkolwiek teraz śmiesznie nie brzmią, no to no nie oszukujmy się, wszyscy się śmiali, gdy były teorie, że Snoke to Palpatine. No właśnie, to może troszkę zanim jeszcze pszczelarza dopuszczę do głosu, bo to akurat jest pytanie, które mnie nurtuje. Kim właściwie jest Snoke? Bo to jest druga rzecz. No, pierwsze to Renowie, a druga ten Snoke, bo on tak w sumie, no nie wiem, no jakoś zastanawia mnie ta postać. Ani nie jest tak hiperpotężny, jakby się na początku wydawało. No nie wiem, co możesz mi o nim powiedzieć? W przewodnikach, bo oczywiście to nie jest wytłumaczone w filmach, co też jest moim zarzutem, jest tylko pokazany jako taki klon, taka samoświadoma, no się, czy świadoma, samoświadoma kukiełka, no po prostu kukiełka, którą tak jakby kontroluje Palpatine, ale tak nie w 100%, no bo jednak Snoke sam chodzi, sam mówi i funkcjonuje. Dobrze, to teraz pszczelarzu czas na ciebie, ja postaram się zająć twoim młodszym bratem. Mi się zawsze wydawało, że Snoke to taki a la Palpatine jeszcze niedokończony. Tak, to były próby właśnie sklonowania Palpatina. Się teraz to wiemy, wcześniej nie wiedzieliśmy i to po prostu było jako no, zwykła postać, która w ogóle ta scena jego pierwsza, gdy jest na tym wielkim hologramie, jeszcze nie wiemy, że to jest hologram, to no, w kinach robiła wrażenie, no bo nie można mieć zarzuty co do całej fabuły tego epizodu, no ale one są dobrze zrobione technicznie. Efekty dźwiękowe, to jak właśnie ludzie od efektów specjalnych stanęli na głowie, no te X-Wingi, no i jeszcze się tak źle nie zastarzały te filmy. No i ta cała właśnie scena ze Snowkiem, gdy jest ten wielki hologram, my jeszcze nie wiemy, że to jest hologram i dopiero pod koniec właśnie sceny, gdy jest rozmowa z Kylo Renem, ten hologram znika. Tak, jednak nie jest taki duży. No, gdybym oglądał to pierwszy raz w kinie, to pewnie też bym miał takie... Nie wiedziałem, że taki duży człowiek istnieje czy coś. To może czas na twoje pytania, bo wiem, że szykowałeś. No dobra, no to skąd Kylo wiedział, gdzie jest ten Sanateka chyba? Nie pamiętam do końca, jak się nazywał. Ten, którego grał Max von Sydow. Tak, poszukiwali go po prostu i go znaleźli. To jest po prostu tak czyste wyjście fabularne, że trzeba było jakoś ruszyć ten epizod. Tak samo jak właśnie, że akurat na Tatooine uciekł CP-R2D2, no bo to jest czysty przypadek scenariusz, którego wymagał scenariusz. Okej. No, pamiętam, że mówiłeś, Jedi, kiedyś, że to... że właśnie on jest tym jednym z bardziej zmarnowanych aktorów, że niby tam się jacyś fanowie zapalali, że ale super aktor, pewnie ma wielką rolę, a tu po prostu... No właśnie, to jest właśnie jeden z tych dowodów, że właśnie Gwiezdne Wojny uwielbiają marnować aktorów. I no, to jest po prostu przykre, że się patrzy, bo to jest bardzo dobry aktor, znaczy bardzo dobry, to jest świetny aktor. Max von Sydow jest po prostu świetnym aktorem. I co ciekawe, tutaj jego konkurentem miał być Gary Oldman, więc tak naprawdę obaj aktorzy wielcy, znani, a No tak by byli zmarnowani, może lepiej, ale na razie no aktor nie żyje, ale na przykład Andy Serkis dostał szansę i o ile jego zmarnowano jako Snowka, to no w Andorze jako Kinoloi pokazał swój talent aktorski i wykazał się tym wszystkim. Ale o Andorze starał się jak najmniej mówić, bo wiem, jak ludzie bardzo nie lubią, jak się strasznie wielbie ten serial. No, nie moja wina, że jest tak dobry. ja myślę, że o Andorze jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo też uważam, że tą ciekawą taką ścieżką fabularną, która pozwala na rozwinięcie się wielu ciekawym wątkom. Ale muszę spytać, bo też jeszcze trafiłem kiedyś na informację, że strój Rey jest bodajże inspirowany tymi pierwszymi grafikami koncepcyjnymi stroju Luka. I wtedy, gdy jeszcze Lucas planował, żeby to on był kobietą, więc kiedy zmienia się w ogóle ta koncepcja i narodził się Luke? Bo ja tu jakoś... Znaczy się Luke Starkiller, bo tak się wtedy nazywał, potem ten Starkiller przyszedł do tajemniczego ucznia Vadera w starym kanonie, w legendach. Nie, akurat Luke był w stroju, tylko właśnie miał takie śmieszne gogle. I no właśnie jak Rey miała gogle w siódemce. I to jest właśnie w tej słynnej grafice McQuarriego, grafice koncepcyjnej, gdy Luke walczy z Vaderem. I to jest właśnie taka postać blond z takimi wystającymi włosami i gogle ma właśnie na oczach.
To akurat... Czyli nie miał być kobietą, bo właśnie taką, bo to coś takiego trafiłem. Nie, Czyli... nie, 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 Okej, Starkiller. To jako Luke jako męska postać, jak Han miał być chyba obcym w Nowej Nadziei. To były takie grafiki koncepcyjne. Chyba zielonym ufolutkiem, coś takiego. Ale to mówimy o starych filmach. No ciężko nie uciec do porównań Przebudzenia Mocy do Nowej Nadziei. Tym bardziej, że Lawrence Kasdan i Abrams mogliby być bardziej pomysłowi niż... Znaczy, to nie jest stacja bojowa, no to jest planeta, która funkcjonuje jak Gwiazda Śmierci. No też niszczy planety. Co w ogóle, to już się wtrącę, była wielka drama, bo ludzie myśleli, i bo w ogóle nie zostało to wytłumaczone, bo ludzie myśleli, że to kursant zostało zniszczone. No nie zostało to zniszczone kursant, tylko nigdzie tego nie powiedziano. Dowiadujemy się o tym w przewodnikach, w książkach i to też jest ciekawe, bo Abrams chciał zniszczyć kursant, żeby pokazać tu swoją nienawiść do prequeli, ale wtedy Lucasfilm, wydział właśnie z Kathleen Kennedy, zabronili mu, powiedzieli nie niszczymy kursant. No i jak doszli do takiego kompromisu, że no zniszczyli Hosnian Prime, cały system Hosnian w No ogóle. właśnie, bo tam nie jestem pewien, czy my po prostu oglądamy jakąś nowszą wersję, ale gdy Paul z Finem przychodzi do Lei, to wtedy po prostu to oni mówią, że że Finn niby wie, to, kurczę, zabrakło mi słowa, co zniszczyło układ Hosjan. To nie wiem, czy to No. jakaś nowsza wersja, czy... Tak, a bo zanim to powiedzieli, to sprawdzaliśmy na szybko w internecie, czy aby nie zniszczyli Coruscant, bo to... Tak, tylko po prostu wtedy jak ludzie oglądali i pierwszy raz no nie wyłapią wszystkiego, nie wyłapią wszystkich dialogów, to tak ludzie myśleli, że to był że to było kursant. To by było grubo. Znaczy się, znając Abramsa i jego podejście do prequeli i w ogóle ludzi wtedy do prequeli, to nie byłoby żadnym szokiem. Znaczy ja, no młodszy, który oglądał wtedy i prequele i Wojny Klonów, jak był dzieciakiem, no to na zniszczenie Kursant byłoby no bardzo bolesne. No w sumie mogliśmy się domyślić, bo jednak w Mandzie i całej reszcie jest Coruscant, no ale nie wpadliśmy jakoś na to. Tak, tylko to jest różnica właśnie między nasie dziura, która powstała między ponownym pojawieniem się Kursant, a tym, że zniszczenie Hosnian Prime, no to trochę minęło. Więc Kursant zobaczyliśmy właśnie dopiero w Mandoverse całym. Poza tym to tak, gdy leciał ten promień na tą planetę i już pokazywali jej kawałek, to wyglądało jakby Coruscant. To co, te jakieś stare grafiki zostały, czy co? Nie, po prostu chcieli właśnie tą planetę miasto, tylko musieli stworzyć jakieś... No nie Kursant, a jakoś już pewnie poszło do tego przysłowiowego Excela wpisanie, że to musi być planeta miasto. No to zniszczyli. Tym bardziej, że to musiała być stolica Nowej Republiki, bo tam zginęli wszyscy przedstawiciele. No i odkręcają to po dziś dzień, bo w kanonie jest tak, że stolica Nowej Republiki ma kadencję i przechodzi z jednej planety na drugą, żeby nie było tam wzmożonej centralizacji w systemie. Co w ogóle jest śmieszne, bo już w Mandoverse mamy nadal stolicę jako Kursant, ale w książkach i w ogóle komiksach jest tłumaczone, że stolicą w ogóle jest inna planeta niż właśnie Kursant w czasach już Nowej Republiki. Co też jest często tłumaczone tym, że ciężko logistycznie przenieść wszystko z jednej planety na drugą i część właśnie tych budynków administracyjnych i właśnie organizacji zostało na Kursant. A to ciekawy w sumie pomysł, żeby tak rotacyjnie to zrobić, bo to wtedy wiele wyjaśnia. Pszczelarzu, ty masz jeszcze jakieś pytania mocne? Może, no. Nie jest to jakieś mocne, jakaś petarda, no ale czemu Rey zaatakowała Fina? Nie mogła do niego po prostu podejść, czy co? Tak po prostu powiedzieć, czy zabiłeś Poe Damerona, czy coś? Znaczy, mówimy o scenie na początku na Jacku, tak? No tak, kiedy go zaczyna gonić Bobby i po ataku tych bandytów. Tak, no znaczy mamy pokazane właśnie tam nie dialogowo sceny z Rey, gdzie ona żyje na tej planecie i ciągle zmaga się z bandytami i ze złodziejami i ciężko jej zaufać komukolwiek. Więc uznała Fina od razu za zagrożenie. Okej. Ciekawe. A skąd Kylo miał maskę Vadera? Co, kiedy on się w szóstej palił, to wzięli tą maskę jako jakąś pamiątkę, czy co? No pewnie się nie dopalili, coś zrobiliście, a to jeszcze nie jest tak wytłumaczone, gdzie zebrał te wszystkie cząstki. Prawdopodobnie też na Endorze znalazł, no. Kolekcje zbierali, tak samo w kanonie jest tłumaczone,
że istniała na przykład taka organizacja, kult Sithów, gdzie sobie zbierali różne pamiątki po Sithach i mogli na przykład znaleźć też miecz Vadera. Okej. Mm, bo nie jestem tego pewien. Jak to się mówi, do 7 części powstały te jakieś memy czy coś? Tak, to jest przede wszystkim ten klon, który wyjmuje tego no, pałkę taką kontrolującą, co krzyczy do Fina zdrajca. To on był największym takim memem. Jedyny taki klon, szturmowiec, który pamiętał właśnie o Finie i widział go właśnie jak zdradził i zdezerterował z najwyższego porządku i jedyny mu się przeciwstawia i zaczynają ze sobą walczyć i jedyne co Fina uratowało to właśnie kusza Chewbacki. No właśnie, Han chyba mu trochę tej kuszy zazdrościł, bo jednak kopa to miała. No właśnie przez cały film jest pokazywana potęga tej kuszy, właśnie jak strzelali się właśnie z tymi piratami, jak potem walczyli na Takodanie i widzimy moc tej kuszy, że ona naprawdę no, potrafi zrobić niezłe zamieszanie i Kylo obrywa, jest mega ranny po tej potężnej kuszy, no i nic dziwnego, że przegrywa z Rey, jak jest ranny, krwawi i wszystko i ludzie mają właśnie pretensje, że Rey pokonała no, wyszkolonego Sitha, tylko raz, Kylo nie jest Sithem, dwa, nie był w pełni wyszkolony, trzy, był mega ranny. Jak się jest mega rannym i no jednak walczył z dziewczyną, no, która była wychowana na pustynnej planecie, gdzie jest pełno niebezpieczeństw i ciągle z kimś walczyła, no to nic dziwnego. No, plus jeszcze Rey pomogło to przebudzenie mocy tytułowe. Bo tam, jak to powiedzieć, śmiałem się, że gdy Leia do Hana mówiła, żeby Han poprosił Kyla, żeby on wrócił do domu, to się śmiałem, że niby gdy Han podszedł do Kyla, to on mówi, matka cię na kotletę i kluseczki woła, ale ja nie No. chcę kotletę. No to tylko kluseczki zje, a kotletę zostaw. W ogóle ta scena do dziś działa. No teraz już wiemy, że Harrison Ford nie chce wrócić i nie wróci, ale też była teoria właśnie, że Han przeżył to. Tym bardziej, że no, w Gwiezdnych Wojnach ciężko, żeby ktokolwiek umarł rasa porządnie, bo ciągle są przywracani do życia, więc nic dziwnego, że w tamtych czasach też to w sumie już 9 lat zaraz będzie od przebudzenia mocy. Ludzie nadal nie wierzyli w to, że Han zginął. I dalej mam nadzieję, że Harrison jednak zmieni zdanie. No, jeśli się znając Harrisona Forda, to zależy od pieniędzy, ale chyba aktor ma już dosyć tych Gwiezdnych Wojen, ma dość tych fanów, którzy go ciągle męczą. Na przykład, gdy był 9 epizod i się pojawił, jako właśnie ta wizja, nie jako duch mocy, tylko pojawił się jako ta wizja w głowie Kylo, gdy rozmawiali na Kevbirze, to go potem pytali w wywiadach, czy jest duch mocy, on tak, no, ugrzecznie go wypowiedź, że co to jest właśnie duch mocy. No Harrison Ford po prostu ma gdzieś to i zapłacą mu, to przyjmie. No i jest zmęczony właśnie całą marką i tego, jak go fani ciągle męczyli. Ale jest wdzięczny Lucasowi, bo no nie oszukujmy się, no Gwiezdne Wojny rozkręciły mu karierę. A Luke i Leia, w sensie Mark Hamill i Carrie Fisher przyszli też tylko ze względu na kasę, czy bardziej jakiś sentyment, czy coś? Znaczy się, no sentyment, kasa, no i możemy być też tak wdzięczni tym sequelom, że jednak no, Carrie Fisher nie żyje niestety, ale pomogło im, jeśli chodzi o kondycję utrzymać tych aktorów, bo widziałem Mark Hamill przed 2015, no nie wyglądał jako tak kierujący się zdrowym trybem życia człowiek. Nie chcę tu być na hipokryzję, no ale tak chwalił, mówi to nawet w wywiadach, że właśnie solidna dieta, treningi właśnie przy przygotowaniu się właśnie do tych sequeli. No i Mark Hamill teraz wygląda młodziej niż wyglądał 10 lat temu. No tak, Carrie Fisher to przecież mówiono, że chyba około 16 kilo wtedy rzuciła do tej roli, więc no... No więc można mieć zarzuty do tych filmów, no ale no odmłodzenie Marka Hamilla i człowiek jest, no uwielbiam w ogóle tego aktora, chociaż dla mnie bardziej Mark Hamill to też Joker z animowanego Batmana, jednak bardziej jeśli chodzi o tego późnego Hamilla, to nie Luke Skywalker, nie na przykład Szkieletor w He-Manie, tylko właśnie Joker. Jako młody Mark Hamill, tak, Luke Skywalker, ale późniejszy Mark Hamill to dla mnie jest tylko Joker.
Ja się cieszę, że Luke też się pojawił w tym, w Mandzie i Bobie Fecie. Właśnie, to jest kontrowersyjne, bo zachowanie Luka jest tak troszeczkę dziwne, jeśli chodzi o Mandalorianina. No, jest zgodne z tym, że doprowadzi do upadku zakonu i odejdzie na wygnanie. Tak, tak, to wszyscy wiem, bo mi ludzie wypomną. Ale samo to, że na przykład stawia Grogu ultimatum, że albo przywiązanie, albo zostanie Jedi, no to tak trochę nie fajnie, tym bardziej, że Luke jednak postawił się Jedi w oryginalnej trylogii i nie posłuchał się ani Jody, ani Obi-Wana, że musi zabić Vadera, tylko właśnie Luke sprowadził Vadera, właśnie przywrócił Anakina. I to właśnie jego zachowanie w Mandalorianinie, w Księdze Boba Fetta jest troszeczkę dziwne. A co do Luka w drugim sezonie Mandalorianie, mam problem o tyle, że drugi sezon Mandalorianina zamienił się trochę w takie wojny klonów, bo było przypomnienie, a pamiętacie tą postać, tą postać, tą postać? I Mandalorianin trochę nie stał na własnych nogach, co potem też widzimy w trzecim sezonie. I więc to nie jest tak, że przeszkadza mi Luke, ta scena na korytarzu sama w sobie, tylko to, że co tydzień się ktoś pojawiał i sama postać Dina była troszkę tak aż za bardzo zmarginalizowana. Mi się bardzo podobał pierwszy sezon Mandalorianina i uważam go za po prostu coś świetnego. Luźny, taki westerno-samurajski film o przygodach właśnie Łowcy Nagród i jego zielonego adoptowanego syna, który jest starszy od niego. Ale rozumiem ludzi, którzy uwielbiają Luka właśnie w Mandalorianinie i Boba Fetcie i mi to w ogóle nie przeszkadza, że im się coś podoba. No, ja nie siedzę w głowach tych ludzi. Tak samo nie siedzę w głowach ludzi, którzy nie lubią sequeli. Gorzej, jak ci ludzie zaczynają, kłamać i nakręcają różne filmiki, że na przykład panuje jakaś wojna domowa w Lucasfilmie i Filoni i Favreau walczą tam z Kennedy No to jest po prostu śmieszne, tym bardziej, że te kanały przechodzą też na polskie poletko i są polskie kanały, które sieją takie dezinformacje. Tym bardziej, że ludzie chcieliby w ogóle, żeby Filoni stanął na czele Lucasfilmu już w 2012, tylko to jest troszkę tak, sprowadza to na sportowo. Nie każdy piłkarz jest dobrym trenerem i Filoni nie miał wtedy doświadczenia w zarządzaniu. Jeśli chodzi o grę, na kręcenie produkcji live action, bo Filoni jest dobrze, robi bardzo dobre animacje i tego mu Rebeliantów i Wojen Klonów mu nie odbiorę. Kręcenie Mandalorianina czy Asoki, czy właśnie innych produkcji, to zawdzięcza Kathleen Kennedy i Ryanowi Johnsonowi, którzy go właśnie uczyli na planie Ostatniego Jedi, jak działa kamera, no bo inaczej działa kamera w produkcji live action, a inaczej działa, w cudzysłowie, kamera, gdy robimy animację. To są w ogóle inne rzeczy. I na przykład to widać w Asoce, gdy jest taka scena, gdy ona... Oglądaliście Asokę? No, Tak. oczywiście. I jest ta scena w trzecim odcinku, bodajże w trzecim, gdy oni tym statkiem lecą i Asoka walczy właśnie z takimi, wychodzi ze statku w kombinezonie i zaczyna robić salta. I to w animacji wyglądałoby bardzo dobrze, ale w serialu live action wygląda trochę tak kiczowato te salta Asoki. I właśnie o tym mówię, że właśnie różnica między live action a animacją i teraz Filoni się dopiero uczy i teraz tak uważam, że byłby dobry takim zarządcą i już w sumie jest, bo jest tak jakby pierwszą osobą w Lucasfilmie i odpowiada za całe uniwersum. Bo Kennedy jest tylko szefową i producentką, ale całe to funkcjonowanie, kto jest kim, gdzie co się będzie działo, bitwy Fraun, Luke i to wszystko, to jest już teraz obowiązkiem Filoniego. A, to już wiem. Bo trzeci sezon Manda mi się tak wydawało, że to jest bardziej o Bo-Katan, jak już, więc... Z Mandalorianinem jest taki problem, że robił go Favreau. John Favreau odpowiada za scenariusz i właśnie za scenariusz odcinków, a nie z Filoni, bo Filoni już pracował przy Asoce. I ci panowie lepiej wychodzą, jak pracują razem, niż jak są rozdzieleni, bo tak to mam Asokę, która ma swoje momenty, jest ale mnie jakoś nie porwała i mam trzeci sezon Mandalorianina, który mi się nie podobał, ale nie jest tragiczny, są gorsze seriale. Ludzie w ogóle strasznie wyolbrzymiają, jeśli chodzi o krytykę Gwiezdnych Wojen. I to nie mówię tylko o sequelach i produkcjach za Disney, ale też o oryginalnej trylogii i prequelach, że to jest najgorsza rzecz, jaka w ogóle wyszła.
tylko że poza Gwiezdnymi Wojnami są też inne filmy, są też inne marki, no i nikt mi nie powie, że na przykład trzeci sezon Mandalorianina jest gorszy niż The Room z Tommy Wiseau. No nie, no ludzie, no są gorsze filmy, są gorsze seriale. Mamy przecież ostatni sezon Gry o Tron. No to gdzie ostatni sezon Gry o Tron, a gdzie trzeci sezon Mandalorianina? Zawsze będą jacyś I niezadowoleni, ludzie, jest tylko pozwolę wtrącić, póki jestem, że tak się powiem, luźniejszy, bo pozbyłem się na chwilę dziecka, jako każdy zły ojciec, puściłem mu Scoobiego, więc mamy spokojnie jeszcze z 15 minut na rozmowę bez naszego dodatkowego młodego Jedi, tak tylko gwoli uzupełnienia. Bo widziałem, jak właśnie obojgu wam przeszkadzał, już szczególnie pszczelarz starszy się denerwował, on cały czas na niego spoglądał, bo jest bardzo opiekuńczym bratem. Tobie, domyślam się, też przeszkadzało, ale tak, żeby wszyscy mieli świadomość, dlaczego teraz nagle rozmowa zyskała na płynności. To teraz może lepiej wróćmy do 7. części, a nie bardziej. właśnie byliśmy przy krytyce, że nie ma nic złego w krytyce Gwiezdnych Wojen, bo no, sequele zaczęły za to obrywać, co nie jest w ogóle nowością, ale ludzie zaczynają wmawiać, że to jest jakaś nowość, że prequele w ogóle młodsi fani, i to nie jest żadna obraza do młodszych fanów, zaczynają powoli przepisywać historię, że prequele były uwielbiane wtedy, że w ogóle Wojna Klonów to był jakiś masowy sukces animowany, był okej serial, no ale fani w ogóle w Gwiezdnych Wojnach w okresie prequeli do sprzedania Disneya, no jednak trochę ta marka nie miała się za dobrze. I to nie jest tak, że też byłem zły na Disneya, bo jak Lucas go sprzedał, tylko, bo te legendy zostały wyrzucone, tylko że ja byłem prowadzony za rączkę przez fanów starszych, że przeczytaj to, zagraj w to i nie patrz na inne rzeczy. Tylko, że jak zacząłem dorastać, już nie potrzebowałem tego prowadzenia za rączkę, zacząłem odkrywać inne rzeczy, które powstawały w starym kanonie, na przykład Luke, który zakochuje się w komputerze, czy kolejne jakieś udziwnienia mocą, to tak, no legendy na przykład mają swoje momenty, ale no większość nich jest zła. I na przykład uwielbiam serię X-Wing, uwielbiam trylogię Bane'a, właśnie trylogię Frauna, uwielbiam grać w Kotory, w przygody Kale Katarna, no ale ludzie nadal próbują weaponized, to po angielsku powiedzieć, i wykorzystać legendy do atakowania w nowe produkcje Disneya, a fani legend, ci tacy, no, zwykli fani Gwiezdnych Wojen nie lubią tego, bo można mieć i nowe rzeczy, i stare rzeczy, porównywać się, ale nie wykorzystywać do ataku. I to mają problem Gwiezdne Wojny w ogóle, jak już tak, bo już wracamy do tematu przebudzenia mocy, ludzie wykorzystują teraz filmy do jakiejś wojny kulturowej. I to też przechodzi właśnie też na Polskę, że albo film jest mega woke i w ogóle jest mega lewicowy, albo jest mega prawicowy, nie ma polityki. I w ogóle, ja tak patrzę na ludzi, którzy mówią na przykład, że Duna w ogóle nie ma polityki i przesłania, albo Top Gun nie ma w ogóle polityki i przesłania. Czy Gwiezdne Wojny, no tak trochę patrzę, no Gwiezdne Wojny nie były mocno jakieś, nie były tak mocno lewicowe, ale no Lucas miał swoje poglądy i przekazywał je to w swoich filmach. I w ogóle wykorzystywanie tego, że przebudzenie mocy jest takie, bo jest kobieca protagonistka. No nie. No nie, krytykujmy filmy normalnie, a nie wykorzystujmy do tego innych rzeczy, żeby na przykład wykorzystać, że bo w legendach było tak. No było tak i na przykład legendy są lepsze, ale nie wyklucza to tego, na przykład Przebudzenie Mocy ma też swoje lepsze elementy. Na przykład płynnie już wrócę do tematu Przebudzenia Mocy, scena X-Wingów na Takodanie, gdy Han Solo właśnie jest tam aresztowany z Chewiem i Finem przez najwyższy porządek, ci szturmowcy zaczynają tam krzyczeć, szykować się tam do brzegu i nagle Han mówi, że to ruch oporu i lecą te X-Wingi nad wodą. No to jest moja ulubiona scena w Przebudzeniu Mocy i ona w IMAXie robiła wrażenie. Więc tak jak mówiłem, można krytykować, tylko właśnie nie wykorzystywać tego do jakichś tak wojenek społecznych. To jest moim zdaniem dziwne. Nie no, krytycy zawsze się znajdą, no to jest tak, jakby ktoś chciał, to przecież będzie krytykował jedno z arcydzieł kina, czyli teksańską masakrę, część trzecią, za to, że jeden z czarnoskórych bohaterów, zgodnie z ówczesną modą, nie mógł zginąć za wcześnie, więc nawet gdy już był ciężko ranny i wrzucony do bodajże stawu, to dał radę wyskoczyć z karabinem i dalej strzelać, więc no... No tak, no nie ma nic złego w krytykowaniu, gorzej jak zaczyna się hejt. A każdy film z Gwiezdnych Wojen zasługuje na krytykę, poza Imperium kontratakuje. I
Więc to nie jest tak, że Gwiezdne Wojny są idealne, bo na przykład obecnie Gwiezdne Wojny mają duży kryzys, jeśli chodzi o tożsamość, bo nie potrafią się zdecydować, czy chcą zrobić coś oryginalnego i już odbić się od tego przebudzenia mocy, żeby to swoją drogą, że sequele to jest przerzucenie wajchy po prostu w jedną skrajność na drugą, gdzie mamy przebudzenie mocy, przypomnienie tej oryginalnej trylogii tej miłości, ale nie jest nic oryginalnego. Potem mamy ostatniego Jedi, który wywraca to o 180 stopni, próbuje coś nowego, a potem mamy właśnie Skywalker Odrodzenie, gdzie no jest jak jest. I Gwiezdne Wojny mają ten kryzys nadal tożsamości, że ciągle chcą przypominać. A pamiętacie to? A pamiętacie tą postać? A było tak, jak oglądali, jak byliście młodsi, oglądaliście seriale animowane, to jest ta postać się pojawia. A z drugiej strony chcą próbować coś oryginalnego, ale może na przykład zrobić taki ciekawy, fajny balans. Na przykład jest taka scena w Mandalorianinie, gdzie pilot właśnie Nowej Republiki szuka sojuszników. I pojawia się taki animowany kosmita, on się Zeb Aurelius nazywa, właśnie z rebeliantów. Ten taki duży fioletowy, gdy są w kantynie. I to nie jest nachalny cameo, nie pokazuje nam, pamiętacie tą postać, tylko to jest płynna rozmowa i tak, ludzie widzą, znają, kojarzą tą postać i właśnie o taki rodzaj Gwiezdnych Wojen właśnie bardziej ciekawi. Jest coś nowego, jest też cameo, ale nie takie, które ci nie daje po twarzy, a pamiętacie to, jak było? Bo na przykład takie jest no przebudzenie mocy, nie oszukujmy się. No tak, no ale te sentymentalne wycieczki, wiadomo, napędzają to i tak jeśli mówimy o takim powrocie do innych odcinków, to ja miałem wrażenie, że gdy szturmowcy rozmawiali o tym modelu T-17, to tak był uśmiech właśnie co do fanów oryginalnej trylogii. No bo tam też, gdy Obi wyłączał te tamte, jak to się Tak, nazywa, to jest, Bola, to wtedy też gadali o jakimś super innym blasterze, czy jakimś tam. to jest mało subtelne nawiązanie, tak. No W skoro ogóle- ja je zauważyłem. No, w ogóle jest taki ciekawy cameo, to Daniel Craig jest, sam agent 007 w filmie, gdy właśnie Rey, szturmowiec, który uwalnia Rey i Rey używa na nim mocy, to jest właśnie Daniel Craig O, jako James Bond. W ogóle sequele mają dużo takich interesujących cameo, jak na przykład był książę William i Harry, też się pojawiali, tylko są w wyciętej scenie w Ostatnim Jedi. Czy, albo chyba nie nagrana, ale był Tom Hardy na pewno. I Tom Hardy klepie Fina w 4 litery. Tylko to też jest właśnie w wyciętej scenie w windzie. nieźle, no to popatrz. To drugie takie coś, co jeszcze chciałem spytać. Co jest wyjątkowego w blasterze Hana? Bo gdy on go tak przekazuje, wiadomo, z tą nabożnością, wręcz pietyzmem, to później jak Rey zaczyna z niego strzelać, nie umie odblokować, tak jakby to był zupełnie inny model broni, tak to tak wszyscy przedstawiają. Czy faktycznie był jakiś wyjątkowy, czy to tak tylko mi się wydaje, bo się doszukuje drugiego dna? Han to Han, nie oszukujmy się. Typowy szmugler zawiadaka szczęścia, bo przecież mamy tą scenę, jak zdejmuje każdego szturmowca jednym strzałem i w ogóle nie patrzy, tylko przychyla rękę i trafia. Ta scena zawsze będzie mnie rozbawiać chyba. Nie oszukujmy się, Han może. Ale nie, chodzi mi o ten jego broń, ten jego blaster. Co Ten, w nim wyjątkowego? który Rey dostała. Nie, to po prostu trzeba było dać Rey jakąś broń, zanim dojdzie do tego właśnie szoku pod koniec filmu i damy jej miecz świetlny. A to, kiedy Han chciał pomóc Lei, to czemu Leia tak jakby na niego, nie że podniosła głos, ale bardziej wydawało się na niego wkurzona w bazie na Jav. Chyba to jest bardziej pokazane, że ich związek w ogóle nie wyszedł, bo mamy pirata Zawadiakę i no, księżniczkę i generał wysoko postawioną, więc to jednak jest tam duże rozwarstwienie. I jednym to się podoba, drugim nie. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, bo podobają mi się, jak w Legendach byli razem, że to jest tak bardziej realistyczne, że im nie pykło, bo jednak Han ma inne priorytety i Leia ma inne priorytety. I ani Leia, która jest panią polityk, no, nie brałaby udziału w przygodach przy szmuglowaniu różnych materiałów, ani Han nie siedziałby na Kursant czy na innych planetach i bawi się w politykę. Cóż, jak chodzi o tamte nie rankory, tylko te takie, Ratary. o właśnie, to ja nie jestem pewien, ale chyba w Lego Star Wars Przebudzeniu Mocy, tak na pewno, w tej grze, tam grałem właśnie, jak oni te ratary zdobywają, że tak to powiem, i tracą załogę. I Tak, że niby jeden z tej załogi właśnie miał ten pistolet blaster, który miała Rey.
Tak, tak, pamiętam w ogóle, ale nie pamiętam aż tak dobrze, bo jednak to Lego Star Wars Przebudzenie Mocy nie oceniam jakoś tak wysoko, bardziej jak już to Skywalker Saga, a przede wszystkim The Complete Saga, która jest najlepszą grą moim zdaniem Lego. A czemu? Lego Star Wars ma ten klimacik i figurki nie mówią. I to mi się bardziej podoba, że to jest bardziej takie gagi z użyciem mimiki, a nie dlatego, że nie ma sequeli. Ale The Skywalker Saga też mi się podoba. Po prostu Przebudzenie Mocy to zrobienie jednej gry na podstawie jednego epizodu Gwiezdnych Wojen źle wychodzi. Jakoś moim zdaniem to nie pykło zbytnio. No, nie wyglądali tam zbyt ładnie. W sensie na przykład jak te miecze mieli przyczepione do nogi, to fajnie. To szkoda, że tak. To dobrze, że tak zrobili w Skywalker Sadze, bo tam ładniej wyszły, bo tam niby tak jakby się przedłużały, coś takiego, kiedy mieli je na nogach, ale no, mogli to zrobić lepiej. Znaczy w pełni zrozumiała. Tak samo z The Complete Sagą to też to, co mówiliśmy wcześniej, no nostalgia na mnie działa, bo jednak jak się było małym i grało się w te Lego. Znaczy ta gra się nadal dobrze zestarzała w miarę. O, tak to No, ujmę. grałem w nią u kolegi przez chwilę i git się grało. Zapadła cisza, młodszy też chwilowo nie krzyczy, to ja pozwolę sobie tutaj odkryć pewne karty, bo przed nagraniem rozmawialiśmy właśnie tutaj w naszym zacnym gronie, pszczelarz, starszy, Jedajka i ja, i ustaliliśmy, że będziemy próbowali zmieścić się jeszcze z 2 odcinkami tak, by ostatnia część sagi miała podcast ostatniej części sagi miał swoją premierę 4 maja, no wiadomo dlaczego. I od razu powiem, że raczej to nie będzie koniec naszej przygody, bo do omówienia mamy jeszcze Andora, Łotra, Manda. Asokę, Mando, kreskówki, karcianki. Tak powiem szczerze, jak słucham was, gdy zaczyna się nagle przeskakiwać na te gry Lego, to nie wiem ile to nam zajmie. Może być ciężko. Tym bardziej, że o Andorze można gadać i gadać. Znaczy, najważniejsza moim zdaniem zasada, żeby nie mówić więcej, ile trwa film. Bo wtedy to już jest kłopot. No to z serialami będzie łatwiej, bo będzie trudno nam faktycznie czas przebić. Znaczy się bardziej jako film, gdybyśmy mieli właśnie Przebudzenie Mocy, bo oczywiście robimy dygresję i rozchodzimy się, rozwadniamy, ale jednak Przebudzenie Mocy trwa ponad 2 godziny i mielibyśmy nagrać podcast na 2 godziny, który byłby jeszcze dłuższy niż Przebudzenie Mocy, no to moim zdaniem jest coś nie halo. No na pewno. Nie umiem dobrze opowiedzieć, tylko to rozwadniamy, tak. Na co cierpią dużo takich esejów na YouTubie, które właśnie trwają dłużej niż film, no. Ile można? To tak, no nam na razie się udaje, że zmieścić w tym. Maksymalnie to chyba była godzinka 20, coś koło tego. A to pewnie Imperium kontratakuje było, to w pełni zrozumiałe. Nie no wiadomo, to No Imperium tak. to, wy i to Imperium to po prostu... Ja mam wrażenie, że to był chyba odcinek, przy którym byliście najbardziej zmęczeni obaj, bo to był ten, tak... Przed powrotem Jedi. Aha, no tak, no No to niestety. To wtedy był odcinek faktycznie, że się śmiałem, że byliście obaj bez energii, a najważniejszy dla was epizod. No więc ale wyszedł długo, to przynajmniej. wyszedł dobrze, no nie ma co narzekać. Dobrze, co jeszcze ważnego chcesz powiedzieć pszczelarz? Zacznę od ciebie, bo Jedajka pewnie jeszcze coś powie dłuższego, a czy ty masz jakieś pytania, uwagi, bo... Cóż, jak to powiedzieć? Nie wiem. Nie wiesz, dobrze, dobrze. To Jedajka, jak chciałbyś nam podsumować ten odcinek w twojej ocenie człowieka, który żył i oddychał Gwiezdnymi Wojnami wtedy? No, wtedy to naprawdę był wielki szał. Ja dobrze pamiętam ten cały hype na Gwiezdne Wojny i dał się o wszystkim tak dyskutować. Pamiętam nawet, że wygrałem mały zestaw Lego, w którymś z hipermarketu był właśnie konkurs. Było się młodszym. To się wygrywało, to był ogromny hype na Gwiezdne Wojny. A jeśli chodzi o A pamięta pan ten jaki zestaw? Jeśli się mogę wciąć? to był, znaczy, nie nazwałbym tego myśliwcem Anakina, ale to był właśnie ten myśliwiec Jedi, którym Anakin przeleciał na Mustafar, ten zielony. Okej. Właśnie Anakin miał żółty, ten myśliwiec to był ten zielony właśnie jednostka. A to jest taki mały saszetkowaty, to nie tak, że wygrałem jakieś duże zestawy. Ale wracając do Przebudzenia Mocy, no wtedy była jako w miarę pozytywna atmosfera wśród właśnie fanów Gwiezdnych Wojen i nie fanów, no bo przede wszystkim no, większość fanów Gwiezdnych Wojen to są ludzie, którzy tylko filmy oglądali i oglądają jakieś seriale, nie muszą żyć w tym wszystkim. No i przyjmowali, no to spoko film. I z reguły, jak właśnie tak dyskutowałem takimi, no, z normalnymi fanami, jakby to nie, jakby to śmiesznie brzmiało, no to spoko film, podobno to przebył do Nowej Nadziei, ale może być, no. I z reguły tak wyglądały dyskusje, no. Wtedy jeszcze była w miarę zdrowa kondycja wśród fanów
i dało się jeszcze porozmawiać i fajne były teorie, kim jest właśnie Rey, kim są rodzice Rey i to jeszcze w ostatnim Jedi miało sens, bo się fajnie dyskutowało, że to jest ktoś nowy, czy właśnie kim jest Snoke, co robił Luke, dlaczego uciekł, udał się na wydarzenie. To było ciekawe, z fanami się fajnie się wtedy dyskutowało, tym bardziej, że następnym filmem właśnie po Przebudzeniu Mocy w kinach był Łotr pierwszy. I dużo ludzi uważa to za jeden z najlepszych filmów i w ogóle produkcji, które wyszły z Disneya. I ja bym się zgodził, ale jeśli chodzi o trzeci akt Łotra się fajnie ogląda, ale te pierwsze dwa się strasznie moim zdaniem, to tylko mówię moim, nikomu nie należy, się trochę przynudzają. Są strasznie tak rozwleczone i to bardziej wygląda, że twórcy mieli pomysł na trzeci akt, ale musieli dorobić właśnie pierwszy i drugi. Tym bardziej, że przy Łotrze pracował właśnie twórca Andora, więc Gilroy, więc wiadomo było, dlaczego wszyscy lubią właśnie ten trzeci akt, czy wejście Vadera. Czy są właśnie bitwa o Scarif. Więc jeszcze w miarę była pozytywna atmosfera, a film sam w sobie jest okej. Teraz tak patrząc, to jest okej. Ogląda się go, jakoś nie porywa nic. Ma, ma jeszcze te w miarę okej gagi, bo jak ja to nazywam, zmarvelizowanie doszło dopiero przy ostatnim Jedi, gdy tych żartów było już troszeczkę za dużo i były troszeczkę, w cudzysłowie, bo było tego dużo, nieśmieszne i w ogóle nie siadały. Ale efekty specjalne, miecze świetlne, o ile pojedynek sam Rey z Kylo jest spoko i nie porywa, to ile ta mięsistość mieczy, bo o ile dobrze pamiętam, przy prequelach nie było gry świateł, jeśli chodzi o miecze świetne, tylko przy pojedynku Anakina z Dooku w drugiej części, gdy właśnie pada prąd i widać te światło miecza świetnego padającego na twarz, a w sequelach już mamy. Bo jakkolwiek by to nie brzmiało, to już nie są białe żarówy, świetlówki, tylko to są już tak zrobione miecze, które się świecą i dopiero w postprodukcji dodali tą taką laserowatość, jakby to nie brzmiało, więc przy kręceniu filmem tak Rey walczy niebieskim mieczem i Kylo walczy czerwonym mieczem i to w postprodukcji dodali po prostu te efekty. Więc widać tą grę świateł właśnie przy pojedynku właśnie na bazie Stalkierer i to robi robotę. Tak samo, jak już chwalę efekty, chwalę też Johna Williamsa, bo on nigdy nie zawali. On nawet przy 9. części, której ja nie lubię, ale nikomu nie odbiorę, jak ktoś to dawał radę. I na przykład przy Przebudzeniu Mocy motyw Rey jest fajny, fajnie się to słucha, strasznie przyjemny. John Williams jest w ogóle wielkim fanem Rey i mówi, że jeśli będą filmy, to on wraca i nagrywa, bo tylko on chce nagrywać cokolwiek z Rey, z muzyką. Wejście, jak Rey jest już na planecie Luka, jak wchodzi po schodach, ten utwór Jedi Steps i to jest mega. I tak samo jest interesująca muzyka, interesująca, jest ciekawa w ogóle, jest świetna i taka dająca adrenaliny, to ten motyw ruchu oporu. Jak właśnie te X-Wingi przylatują na Takodane, to jest to pokazane, że Williams jeszcze ma tą taką wyrwę, że umie skoczyć adrenalina, nie tylko takie spokojniejsze, takie bardziej podniosłe utwory. Powiem tak, jak mówisz o muzyce, wiadomo, że żyjesz tym, ale gdy mówisz o pojedynkach, to już jest zupełnie inny poziom. Piętro wyżej w budynku obok po prostu. To zawsze mnie to zaskakuje. Pszczelarzu, krótkie podsumowanie. Coś ci się jeszcze tutaj nasunęło? Chciałbyś powiedzieć? Czy będziesz chętnie wracał, nie wiem, po Przebudzenia Mocy? Tak, jeśli zmieniam, że Han przeżyje. Ciekawe podejście. Obawiam się, że może być z tym problem. Albo przynajmniej to. Luke. Luke tam przeżył przecież. No ale mi chodzi już o... Dobrze. Jedajka, 3 słowa podsumowania. Jak nie będzie tak źle wyglądać. Bo strój nie był najładniejszy z całej sagi. Nawet już na pustyni lepiej wyglądał. Okej. To jak 3 słowa, to spoko film, tyle. Dobrze, to bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję, no i jeszcze sporo roboty przed nami, żebyśmy się przed 4 maja wyrobili, więc teraz ja to powiem, niech moc będzie z wami. Be forth be with you, coś takiego. Cześć, cześć. Bye 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 bye.